Żbiczki moje drogie, kolejne spotkanie z Robem 2 na modyfikacji Medieval 1100 Anno Domini. Ostatnio testowaliśmy, sprawdzaliśmy, patrzyliśmy jak działa modyfikacja pod kątem w sumie ekonomii, rozbudowy i jest to, co mi się podobało w Romie 2, czyli można tam faktycznie kombić te poszczególne dzielnice, boosty, profesje, specjalizacji, jeżeli chodzi o miasta i całe regiony. Dzisiaj spróbujemy przetestować bitwy. Dostaliśmy ostatnio eventowo armię, kupiliśmy pielgrzymów. Zobaczymy, czy było warto. Nie znam kompletnie jednostek. Widzę, że mają debuffy. Za co wy macie debuffy? A właśnie, czy wy jako armia zrespiona posiadacie pożywienie? Posiadacie 1 na 6 pożywienia, czyli macie niewiele pożywienia. A jeżeli chcemy ruszyć na Gdańsk, to pożywienie by się przydało. Czy na tej modyfikacji jest forsowny marsz? Nie ma forsownego marszu. Całe szczęście. Także myślę, że udamy się już w kierunku Gdańska. Będziemy przemierzać przez nasze ziemię, więc będziecie powoli sobie odnawiać zaopatrzenie. Wyciągniemy również armię z Krakowa. Jak nas zaatakują, no jeżeli będziemy walczyć z tymi Morawami. Trochę to niepewne się czuję, wystawiając nasze południowe rubieże bez granicy, a idąc de facto na najodleglejszy od Moraw front, czyli na północ, w kierunku Gdańska, żeby toczyć wojny. Ewentualnie, chociaż nie, bo ja bym chciał, żeby Zbigniew również awansował, bo Władysław Herman w tym wieku, znaczy w 1102 powinien być już wiekowym królem. Ma 59 lat, tak? Tak, ma 59 lat, więc pewnie już niewiele mu zostało. Trzeba powoli pracować nad nowym królem. Przekażemy tylko naszemu królowi Władysławowi Hermanowi całą armię. Armia Kraków na razie Zbigniew będzie chodził sam ze swoją świtą. No i podążymy za armią pielgrzymów w kierunku Gdańska. Kraków na razie nie broniony, ale Kraków szczęśliwy i Kraków pod rozbudowę totalną. Dochody nam spadną i to znacznie nam spadną dochody. Po pierwsze, bo armia już nie wspomaga lokalsów, społeczności. A po drugie, że dużo więcej jednostek utrzymujemy. Z powrotem chyba wrzucimy chleba i igrzysk. Jeszcze bardziej sobie zbijemy o 5% bogactwa, ale zwiększymy przez kulturę. A tu rolnictwa nie ma, więc no, jak nie ma rolnictwa, to nie ma debuffów do rolnictwa. Zwiększymy sobie przyrost populacji i zadowolenie społeczne. Tu już 7 kafelków. To zaraz moglibyśmy Wrocław rozbudowywać. A na razie chcemy podbić jak najwyższy poziom zadowolenia w naszych miastach. Moglibyśmy Poznań rozbudować, niestety nie posiadamy Shackley. Ile my posiadamy jednostek? My posiadamy 11, 23, 24 i że na 3 armie. Ewentualnie jesteś jakimś wybitnym generałem. Czy ty masz jakieś perki, statystyki? Nie, ty jesteś tak naprawdę nikim. Ta armia pielgrzymów, śmiercionośne wężyki, czerwone krzyże na czarnym tle, takie syndykalistyczne barwy. Wiem, że czarno-czerwone kolory, poza jeszcze Targaryenami, mogą nam się kojarzyć z tymi... No nie będę wymieniał ich nazwy. Ale my tutaj na naszych streamach community czarno-czerwone barwy kojarzymy tylko z syndykalistami, ewentualnie z Targaryenami, tak? To co, znajmy końca tury? Znajmy końca tury na początek odcinka. Warto w tym momencie przypomnieć żbiczkom, bo ja się faktycznie słabo reklamuję, jeżeli chodzi o sociale, że mamy Discorda. Mamy naszego Discorda. Raz, że na Discordzie, jak sobie klikniecie rangę, to bot was będzie pingał na Discordzie odnośnie nowych odcinków, żebyście nie przegapili, jak chcecie być na bieżąco, albo sobie po prostu będziecie mieli listę i będziecie mogli przeglądać na kanale. Albo na przykład na Discordzie mamy sekcję skupiona na Totalwarach, gdzie się eksperci wypowiadają, zajączki się wypowiadają, żbiczki się wypowiadają, twórcy modów wrzucają screeny, zdjęcia, dywagacje. Na przykład na tym kanale Discordowym przekonałem z twórców jednego moda, żeby moda, na którym pracuję, dodał Księstwo Pomorskie ze Szczecinem, zamiast robienie z tego ziem Brandenburgii. Także widzicie, możecie mieć wpływ na twórców modów, na mody do Total War'a. Polecam bardzo serdecznie Discorda znajomego. A my tymczasem przechodzimy... Oj, minus 582. No to jest problem. No tutaj finanse, jak jest tyle modyfikatorów zmiennych, to ciężko będzie ogarnąć, nie? Bo pewnie pogoda, armię, jednostki, wszystko może wpływać na tego. Korupcja minus 13, wow, mamy 3 osady, początek rozgrywki już jedna praktycznie, nie wiem, 6, 7 dochodu idzie na korupcję, no niepokojące. Ale z niewolników mamy 14%. Chłopi pańszczyźniany, nazywajmy rzeczy po imieniu. Możemy podnieść podatki? Możemy dać na razie maksymalne podatki. Ruszamy na wyprawę No proszę.
Ruszamy na wyprawę wojenną. Podatki będą wskazane. Ty, jak armia jest w pełni zaopatrzona, to na tym modzie płacimy plus 15 do kosztów utrzymania? Za pełne wyposażenie armii? To nie powinniśmy właśnie mniej płacić? Jak mają żarcie na własną rękę zgromadzone? A może to chodzi o to, żeby nie trzymać armii, tylko gdzieś ruszać, plądrować, coś robić nimi? Może o to chodzi. Może o to się rozchodzi. Dobra, idziemy w kierunku Poznania. Na razie będziemy cisnąć naszych poddanych na maksymalne podatki. No zobaczymy, czy to odda. Nie wiem, testuję. No jest dużo modyfikatorów, dużo rzeczy odnośnie tej modyfikacji. Musimy to wszystko wspólnie podkrywać. O, zapłaciłem 100 szekli, podpisali z nami umowę handlową. W jedną turę się zwróci. Ta umowa handlowa, jest mniejsza szansa, że nas zaatakują. Bardzo, bardzo great sukces. Skipniemy kolejną turę. Władysław Herman awansował oraz Zbigniew i nasz polityk i w ogóle wszyscy awansowali. Świetnie, fajnie, że wszyscy awansowali. A zobaczymy, jak wygląda drzewko rozwoju postaci. Zaczniemy od Zbigniewa. Mamy 3 sektory. Filozof, strateg, dowódca. Kurde, jak mam być szczery, to ścieżka filozofa wydaje się, jajko czy kura, wydaje się najmocniejsze, najciekawsze. Polecimy na razie ścieżką filozofów. Dla jednego i drugiego naszego generała. Polecimy ścieżką filozofów. Ty masz boost do inspiracji, kultura, korupcja, autorytet oraz masz ambitną żonę. Czy wy wystawiliście 2 pełne armie? Skąd wy macie szekle z jednego Gdańska na 2 pełne armie? Nie mam pojęcia, ale czeka nas wielka bitwa naszych czasów z wikingami z Pomorza. Frakcja zniszczona, Królestwo Jerozolimy. O proszę, o proszę, ciekawe. Zakończyliśmy badania, świetnie. Edessa. Została frakcja Edessy, tak? Świetnie. Znaczy nie wiem, czy świetnie, że Jerozolima upadła. Krucjata będzie mogła zostać powołana, tak? Jeżeli upadła Jerozolima i wpadła w ręce w ręce tych. O, widzicie, wycofali armię. Widzimy, że mają złoto w ręce muzułmanów. Trochę się obawiam tych 2 pełnych armii. Zobaczymy, czy damy radę z nimi stoczyć bitwę. Może jakaś teraz technologia wojskowa. Minus 2% do kosztów utrzymania całej armii. To wygląda całkiem sensownie. Staniemy na razie, zaparkujemy koło Poznania. Myślę, że złączymy was na razie w jedną sensowną armię. Podrzucimy na pewno kawalerię. Weźmiemy tych spearmenów, weźmiemy was. To jest max, co możemy ładować, więc my mamy jedną pełną armię. 4 oddziały, ale to sobie jest jazda i wy macie 2 praktycznie pełne armie. No dobra, no stać was na to. To muszę wam przyznać. Szpieg Radosław awansował. Pokaż drzewko rozwoju szpiegów. Przetestujemy sobie. Okej, to jest podobny chyba jak na podstawce. Pewnie wartości są pozmieniane, ale podobny klimat. Mam pewien pomysł. Zobaczymy, czy to zadziała. Bo tutaj rajdowanie faktycznie jest mocne dla jednej i drugiej strony. W sensie mocne dla rajdujących, bo solidne boosty dostajesz, a strona rajdująca dostaje solidne debuffy. Powiedzmy, że weszlibyśmy, tylko pytanie, czy nam wystarczy ruchu. 30%. Jakbyś stanął sobie krateczkę na ich terytorium, na księstwie Pomeranii, rozpoczął plądrowanie. O właśnie, plądrujemy ich prowincję. Reszta armii niech się schowa za armią królewską. Ciach, 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 ciach. Żarcia mamy dużo. Żarcia mamy dużo i to jest na czerwono tło się chyba zmieniło, to znaczy, że będziemy tracić. Ale chcę sprowokować bitwę z nimi. Chcę sprowokować bitwę z nimi, a przy okazji troszeczkę zarobić. Jeżeli chodzi o plądrowanie, bo moglibyśmy Wrocław i Poznań widzę rozbudować. Ale na razie zaczniemy po prostu plądrować i skipniemy turę. Papież zobaczył wzrost naszej potęgi i zażądał od nas 5000 jednorazowo i 30% naszego dochodu ciągłego na kościół, na potrzeby kościoła. No zapłacić nawet nie możemy. Plus 35 do relacji dyplomatycznych, plus 1 do Catholic Influence, bogactwo, albo możemy odrzucić. Minus 70 do dyplomacji z całym tym. Minus 20 do... Ale to mnie nie stać! To mnie nie stać! Panie, skąd? My biedni w tej Polsce. No, 5000 jednorazowo i 30% całego dochodu przez 4 tury. No chyba żartujecie. Musimy odrzucić i na 7 tur dostajemy debuffy. Także odrzucamy. Kolejna frakcja zniszczona. Niestety nas nie zaatakowali. Straciłeś żarcie.
Tak, straciłeś jedno żarcie. No dobra, no to chyba musimy sami stoczyć z nimi bitwę, zaatakować ich. Tylko to może być bardzo wielka wtopa. To może być wielka porażka naszych czasów, bo kompletnie nie znam modyfikacji. I nie jestem pewien, na ile możemy sobie pozwolić, ale wspólnie odkryjemy piękno tej gry. Polsko-pielgrzymowa armia koronna przeciwko normańskim najeźdźcom. Podprowadzimy wszystkich ziutków obok, żeby brali udział w bitwie. Chyba będziecie brali udział w bitwie, tak mi się wydaje. Ciach. Czy księstwo Pomorza z czymś walczy? Nie, księstwo Pomorza z niczym nie walczy. W ogóle mają pasek silniejszy od nas. Zobaczymy, czy damy radę. Wypowiedz wojnę. My nie mamy sojuszników, oni nie mają sojuszników. A nie mieliśmy sojuszu z Wołyniem? No dobra, mniejsza. Wypowiedzmy wojnę. Wojna wypowiedziana. I ty pokazujesz, że poniesiemy druzgocącą porażkę. Rozpocznij bitwę, będziemy od razu atakować, nie będziemy czekać na nasze posiłki, bo on będzie czekał również na swoje, bo posyłamy od razu łuczników do przodu. Będziemy centralnie szarżować kawalerią, bo on ma dużo słabej piechoty w centrum. No chyba, że będzie rotował. Kurde, jak będzie rotował, to całe nasze ustawienie traci sens. No chyba, że w trakcie rotacji kawalerią zaszarżować, to też nie jest głupie. To też nie jest głupie i nasze posiłki schodzą i jego posiłki schodzą. O bogowie, wielka walka naszych czasów. Dawaj wszystkich. Dawaj Zbigniewa. Bo krzywoustego nam zabrali. Okej, przewaga ogniowa. No jedną salwą niczego nie ubiliście. Zobaczymy. Oni tylko chwilę będą strzelać, więc od razu ich zgrupowaliśmy w jednym miejscu. Niech strzelają. Żeby jak najbardziej słabić oponenta. Zaraz będziemy szarżować kawalerią, jak tylko nasza piechota podbiegnie jeszcze troszeczkę. Żeby mogła od razu po kawalerii wjechać w oponenta. I on swojego generała przesunął na prawą stronę. Bardzo niedobrze. Dobra, powiedzmy, że piechota jest na miejscach. Rozpoczynamy szarżę na jego średnią piechotę do walki z Warciu. Mam nadzieję, że nasi dadzą radę. Macie tutaj formację rąba, to od razu sobie formację rąba odpalcie. I szarżujemy. Zobaczymy, jak tutaj wyglądają bitwy w Romie 2 na modyfikacji Medieval 1100 Anno Domini. Piechota niech biegnie razem z wami. Szkoda, że kawalerię przerotował, bo tutaj spearmenów z tej strony ciągnąłem. No dobra, jest jak jest. Naprzód Polacy, uderzać, husaria! Łucznicy stankowali ogień, coś tam postrzelali. Były jakieś oddziały, oni się chowali za tarczami, ale to te tarcze pouszkadzali, powoli. O, już 20 ubili, więc nieźle. Nasza kawaleria szarżuje w bezpośrednim ataku. Mam nadzieję, że król nie zginie. Troszkę się te szyki tutaj rozbiły. No myślę, że ci topornicy, patrzcie jak przejechali. Patrzcie, idealnie. Jakbyście przejechali na drugą stronę, to byłoby genialnie. To byłoby genialnie. Żadnych włóczników tu nie ma. Tu idzie posiłkowa armia, którą będziemy kontrować tym. Włócznikami i posiłkami. Tu jedzie więcej jazdy. Patrz, pierwszy oddział rozbity. Przebijać się. Przebijać się. Wy też jak przejechaliście, to na drugą stronę. Nice. Wy spokojnie, powolutku. Dostaniecie wsparcie tych. Tutaj chyba miał włóczników. Banda spearmeni. Kolejni spearmeni. Dobra. To jazdą uderzycie na was. Pomożecie ich. Łucznicy, niech zmieniają już cel ostrzału na was. Jeżeli szybko wyjmiemy pierwszą armię. Ale by tutaj teraz te artyleria rzymska, albo słonie Hannibala byśmy czuła szarża po tym. Patrz jak oni w formacji marszowej lecą. Ty, ale my ich rozbiliśmy linię, zanim piechota dobiegła. Potęga polskiej kawalerii. Ale pasek dalej pokazuje, że przegrywamy. Trzeba szybko ubić ich wodza. Dobrze, piechota dobiegła, a główna linia wroga nie istnieje. Super, aha, i jeszcze masz te buściory. Daj na ciebie buściora. Wy już rąba nie zrobicie. Dobra, szarżujcie teraz na tych. Tegować tych. Wy musicie wytrzymać. Dobra, ostrzał na was, świetnie. Z tej strony dobiec. Tu wrogi generał szarżuje. Szkoda, że nie ma tu tych włóczników. Będziecie musieli wytrzymać. Ale zaraz dostaniecie wsparcie. I chyba kawalerię tam przerzucimy. Tylko trzeba nie, są włócznicy. Kawalerią tylko wybijemy piechotę. A reszta będzie walczyć. To jest kawaleria szturmowa, nie? Szok kawalerii. Tak, to wszystko jest szok kawalerii. Nie, to jest mele kawalerii. Ja nawet nie sprawdziłem. Mele, szok, mele. Dobra, na tym etapie to chyba nie ma większego znaczenia. Ze wszystkiego robimy tego. Szok kawalerii. Wy już będziecie zakręcać i wy pomóżcie tu. Ej, nice, na razie idzie dobrze. Znaczy jak to przegramy, to będzie smutno.
ale póki co idzie dobrze. Shield Walla tam nie robimy, bo Shield Wall im zmniejszy rozpiętość, a chodzi, żeby stali szeroko. Nice. Kawaleria do centrum. Wy pomóżcie tutaj, wy pomóżcie tutaj. Dobrze, ale bitwa. Centrum wygraliśmy, teraz trzeba wypocić flanki. Rozstawić linię, nie walczyć w motłochu jak ci Germanie. Rozstawić linię. A wy... Tu przydałoby się zakręcić, nie? Żeby kawalerią nie szarżować. A kawalerią może... A w ogóle kawalerię poślemy tu całą. Damy całą kawalerię na flankę. To wszystko ucieka. Kawaleria na flankę. Może tylko ten jeden oddział tu. I piechota wspomaga was. I zaszarżujemy tutaj. Wy musicie wytrzymać. Musicie wytrzymać tą piechotą tam. Bo skupiacie duże siły nieprzyjaciela. Musicie wytrzymać, towarzysze. Jeszcze trochę. Wsparcie nadchodzi. I od razu szarżujcie, jak tylko możecie. Bo będziemy na kilka szarży podjeżdżać. Dobra, git. Wy zaatakujcie tych. Wy do przodu wbiec. Wy również do przodu. O kurde, ty, zmiażdżyli naszych tych. Swordsmanów zmiażdżyli. Nie utrzymaliśmy ich. Dobra, co to biegnie? Panterzy, tu gdzieś jeden oddział kawalerii jechał. Chodźcie. Przydacie się. Żeby atakować to i wy do przodu, żeby ich rozproszyć. A ci niestety panikują. Musimy złapać króla. Walczyć, nie uciekać! Kawaleria szarżuje! Dobrze, do tyłu teraz. No, niebezpiecznie się robi. Robi się bardzo niebezpiecznie. Do naszych łuczników dobiegli. Piechota nie dała rady. Bardzo nie dała piechota rady. A także leciutkie kajtowanko. Wy tutaj, wy tutaj, wy tutaj. Znaczy jak będą ganiać za naszymi łucznikami, to też dobrze, bo nie będą walczyć z piechotą. Dobra, wrogi generał uciekł i to definitywnie uciekł. Świetnie. Ej, dobra spocona bitwa na początek, podoba mi się. Kawaleria niech szarżuje nawet na was. Miecznicy dokończą ten oddział włóczników z tej strony, czyli centrum, prawą flankę wygraliśmy, tylko posiłki z lewej nas zamasakrują. Ale już jedzie najpotężniejsze co mamy, czyli kawaleria i teraz będziemy rozbijać te oddziały, które tutaj biegają w totalnym chaosie. Zacznijcie strzelać po tych. Wy, mam nadzieję, wystrzelacie tych. Kawaleria też tu jedzie i zaraz z kawalerią naszym królem szarżujemy tu. A ta kawaleria jedzie na waszą hordę łuczników. Dobrze. Gdzie była kawaleria, kiedy centrum bitwy upadało? Strzelać we wszystko, co się rusza. Tu niestety nasz oddział, który ganiał, ale on kawał dobrej roboty zrobił. Kontrolował całą tą germańską hordę łuczników. Teraz nasi szarżują. Daj boosty na szarżę na siebie. Szarża na siebie. Łucznicy, kawaleria. Patrz, jakie centrum, jaka masakracja tu następuje. Dobrze. O to chodziło. Ty, nie spanikowali, cholipka. Liczyłem, że spanikują od tej szarży. Dobra, no powoli panikują. A tutaj nasi łucznicy, którzy tyle czasu walczyli, też mocno oberwali. Dobra, my musimy jeszcze miasto zdobyć. Zadać straty i zdobyć miasto. Weź się przebijaj dalej. Nie panikować! Król jest z wami! Kawaleria już nawraca. Musimy się tego kolejnego generała pozbyć. Królem zrobimy ryzykowny ruch i od tej strony będziemy szarżować. Okej, tu kolejne oddziały panikują, ale tu nasi łucznicy padają. I ta kawaleria tutaj nie daje rady z tą hordą germańskich łuczników. Niedobrze. W ogóle chyba Zbigniew walczy, nie? A nie, ten od tych chłopów krucjatowych. Dobra. Szarżuj tu. Wy nie gonić go w takim razie. Do centrum, ratować armię. Dobra, git. Strzelać, a tu już sama kawaleria walczy. Do tyłu tą kawalerią. Do tyłu. Ostrzeliwywać wszystko, co się da. Kurde, może na trydytkę wygramy, może na trydytkę przegramy, ale wielka bitwa naszych czasów trwa. Król... Pustuj tych spearmenów, bo to jest mucho importante. Zawróć teraz. O kurde, ty wyjechał z lasu tym świetobiorem. Szarżuj go. Król kontra ten germański wataszka. Dobrze, ale jego wojowie panikują w centrum. Dobrze, sfokusować ogień tu. Szarżować tych. Dobra, traci piechotę. Panikuje, dobrze, mamy to! Jaka bitwa! Pokazywało, że jesteśmy bez szans. Nie, ja chcę ich ścigać. Co to za jakieś rycerskie, honorowe wypuszczanie jeńców? Przecież największe straty są po bitwach. Nie! No po co ja ich rozbijałem? Przecież to są poganie! No dobra, mamy zwycięstwo. O, polski orzełek, zwycięstwo. A, nordyckie hordy zostały odparte. W ogóle chłop poznał poziom lewitacji sennej. On sobie robi spanko na bitwie, ale ponad poziomem ziemi robi spanko, lewituje chłop.
O, spocona bitwa. Ej, była tak spocona bitwa, że miałem, nie było okazji, żeby przeskrolować i popatrzeć, jak oni tutaj walczą. Ale serio, pierwsza bitwa i to takie, no, close victory. Pytanie, czy będziemy w stanie... oni mieli prawie dwukrotnie większe siły, nie? Będziemy w stanie pusznąć to dalej i zacząć oblegać Gdańsk. Nie wiem, jak tu wygląda zdobywanie miast. I ciekawe, ile szekli po bitwie dostaniemy. Łucznicy sporo, wszyscy sporo. Armia zatrzymana, your soldier need coś tam. I straciliśmy... Dobra, straciliśmy jedną ciężką jazdę w postaci tych pielgrzymów, ale Zbigniew przeżył. Nasz król przeżył. Całkiem sporo fragów narobili. Oni stracili praktycznie całą armię i tutaj sporo ich uciekło, bo zaczęli panikować. 4000 z bogactwa. Aha, możemy ich wypuścić za 400. Dobra, wypuśćmy ich za 400. Wypuśćmy ich za 400. Your soldier need to heal their wounds. Czekajcie, musimy generała powołać do tych pielgrzymów. Weźmiemy... Mamy kogoś od nas? Nie, wszędzie jest straight party. To weźmiemy Mirosława. To jest kawaleria... kawalerię szokową, szarżującą. Polscy najci mają większy boost do szarży, więc bierzemy was. Armia zatrzymana. Honorowa śmierć, spoko. Nie wrócisz do siebie, nie uzupełnisz się. No okej, dobrze. Możemy coś zrekrutować. Możemy wagony z Poznania ze sprzętem wywieźć. Są najemnicy. Dobra, w razie czego są najemnicy, nawet konni łucznicy. Ale niedobrze, że nie będzie uzupełnień. Ile mamy pożywienia? Żywienia mamy 5 na 6. Czy wiemy coś o garnizonie? Nie, a pokaż nasz garnizon, jakby wygląda. Albo na przykład takiego Magdeburga, kogokolwiek. Możemy zobaczyć wasze garnizony. Gdańsk, nie wiemy. Poznań. To są Axmeni, to są Spearmeni, czy to są takie podstawowe jednostki, nie? Nawet jak Magdeburg, to też będą takie gówniane jednostki. A wiadomo, ile to będzie się oblegać? Nie wiemy. Bo sama bitwa wyszła spoko, tylko problem jest taki, że nie uzupełnimy się w tej turze. Nic nie możemy z tym zrobić. Bo skończyliśmy... Znaczy on też się nie będzie uzupełniał, bo jest u nas. No dobra, mamy 6100. Teraz Papajowi moglibyśmy zapłacić. Możemy rozbudować Wrocław. Rozbuduj Wrocław. Coś się powiększy. Tu niby są przedmieścia, tu niby jakiś wóz ciągnie, ale nic nie mamy większego. Miasto ma więcej kafelek. 3 na 3. Sudoku można rozwiązać. Plac Musztry. Jakiś Water Channel, outskirtsy kolejne. Main Square. Główny rynek. Kultura. Duży zajazd. Market z winem. Handlarz zboże. Handel niewolnikami. Albo akademię. Dobra, to na razie na rynku we Wrocławiu zrobimy, uwaga, rynek we Wrocławiu, Main Square. Zobaczymy, pod co nas to podciągnie. Prawdopodobnie chyba handlarza tanią siłą roboczą machniemy. I tak samo Poznań możemy rozbudować. Poznań jest ziepka niezadowolony, ale nie będziemy się tym przejmować, bo tutaj ciśniemy chyba dalej rolnictwo. Ewentualnie kościółek moglibyśmy zrobić jakiś. Zbudujemy ten na razie najprostszy kościółek. Tak patrzyłem, jakie można typy kościołów robić. I uwaga, my jako słowianie Polacy nie posiadamy kościółka, który by boostował dochód z rolnictwa. Mamy przemysł, mamy handel morski, mamy handel lokalny, mamy taksy, ale żaden kościółek nie boostuje rolnictwa. Nie mam pytań. Możemy wam na chwilę obniżyć podatki na normalny poziom. Tu jest plus 15 zadowolenia, w Poznaniu jest plus 3, git. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy też dużą karę kulturową za papieża. No właśnie, dużo katolickich frakcji nas teraz nie lubi. Bo nie zapłaciliśmy papieżowi. No gdybym wiedział, to może bym nawet przygotował trochę szekli. Pogadajmy. Przede wszystkim tak, czy ci Kipczakowie nie chcą może zawieszenia broni? Nie chcą zawieszenia broni. Fajna maska, ziomuś. Wyglądasz jak Baszbasze z Henryczka. Pogadamy znowu z księstwem Wołynia. Bo my mieliśmy sojusz. Mieliśmy sojusz wojskowy i ty już do tego sojuszu nie chcesz. Okej. Pogadamy z Pomorzem, który nadal niby jest w story silniejszy od nas. My chcieliby zawieszenia broni, bo jeżeli mają więcej niż jedną armię tam jeszcze, czy niż to co widzimy, to jest przypał. Kipujemy turę i modlimy się, leczymy. Tak, na razie nie wydajemy tego perka. Liczymy, że ta bitwa nam oddała. Czy że to nie było pyrrusowe zwycięstwo.
Frakcja pokonana, nordycka ekspedycja. To są ci w trybie hordy, co tam płynęli do Anglii, zostali pokonani. A logistykę wybadaliśmy, tańsze będą jednostki i Haimo dorósł. To chyba powinien być krzywousty, a mamy Haimo. Nordyccy piraci. Nie no, co ty mierzy tam gdzieś na wybrzeżu walijskim piraci? Kogo to interesuje? Kogo to interesuje? Aha, i nasze jednostki to w ogóle Atryszyn mają ten zimowy. On szedł sobie tryb obozu. Musimy chyba wrócić do miasta. Że jak my wrócimy i będziemy czekać na sezon zimowy. Nie wiem, ja mimo wszystko spróbowałbym go zaatakować. Mimo wszystko spróbowałbym go zaatakować. Żeby się nie odnawiał. Zaatakujemy go w tym obozie. I nadal mi mówi, że przegramy ta bitwa. Nadal mówi, że my przegramy ta bitwa. Dużo traciliśmy piechoty i kawalerii. Ale ty w sumie też nic nie masz. Wiedzieliście, że wikingowie robili obozy w stylu rzymskim? Obozy w stylu rzymskim? Ty do nas wychodzisz? O proszę. Czekamy na nasze posiłki. Na razie sam Zbigniew stoi na wzgórzu. Widzę, że Zbigniew sprowokował wrogą armię do ataku. Muszę to ręcznie zrobić. A tą bitwę stoczymy, żeby ograniczyć straty. Przede wszystkim musi kawaleria przeżyć, żeby mogła się odnowić. Tak wygląda polska armia po pierwszej wielkiej bitwie naszych czasów tej serii. Troszeczkę zmarznięci, troszeczkę przetrzebieni, jeżeli chodzi o stany osobowe, ale dumnie stawili się na kolejną bitwę. Wyrzucimy Szwedów z powrotem za Bałtyk. Tak, tam biegają wrogie wojska. Nie no, ładnie wygląda. No, ze wszystkich Talwarów to Ron 2 ładnie wygląda. No chyba, że jakieś mody do Medievala, no ale to wiecie, jest jak jest. Modami sobie można zatentegować. Jednak jeżeli z tych nowszych Talwarów, to... Co to za 3 koteły? Prawie jak te 3 lwy normańskie. Widzę, że jakaś wołoszczyzna, welesowe te woły. Dobra, przygotowujemy się do bitwy. Zanim nasza piechota się rozstawi, robimy pierwszą szarżę naszą kawalerią. Nasi łucznicy fajnie sfokusowali jeden oddział tych łuczników, także fokusujcie kolejny. To jest największe zagrożenie, włócznicy, a nasza kawaleria... Kurde, nie porobiłem rąbików jak w przyrodzie. Zapomniałem przed szarżą porobić rąby. Tu zwiększą. O, jak się przebili. Trochę za głęboko wjechaliście, bo oni dość... Nie są rozciągnięci, a dość właśnie ściśnięci w miejscu. Jak się wbiliście tak głęboko, to wjechaliście... No chyba, że jesteście na tyle pewni, że przejedziecie dalej. O kurde, to są spearmeni z tyłu. C-trap? Nie, dobrze poszło. Tylko możecie już zakręcać. Tylko możecie zakręcać i nasza piechota zaraz będzie szarżować. Także wy swoje zrobiliście do tyłu. Szybka szarża, żeby nie bić się z nimi. Do tyłu, hop, 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 odskok. To jest ciężka jazda, powinna sobie na spokojnie poradzić, wyjechać. Łucznicy niech się schowają za spearmenami. I piechota do przodu. Patrz, jak się ta kawaleria przebija. Dobra, tu nie ma co panikować. Keep pushing! Keep pushing! Atakować! Dobrze. Dobrze. To jest szarża tej kawalerii. Czemu my Polską zawsze musimy grać pod kawalerię? Dawaj już, przebijaj się przez nich. Na siłę, na siłę. Rozjeżdżać wszystko. Niech posmakują chaosu. Tylko łucznicy niech fokusują łuczników i będzie dobrze. A nasza kawaleria zrobi resztę. Ewentualnie jak tu już są jakieś trójkąciki. Nie wiem, co to za formacja trójkąta włóczników. Nie widziałem czegoś takiego. Wyślij jazdę. Niech to się przeorganizuje. Jeszcze raz będziemy szarżować. Nie no, piękna masakracja. Piękna masakracja. Dawaj, bo szarża jedzie. Po jak my ich tutaj zgnietliśmy. W kociołku zamknęliśmy. Te jednostki. Ej, ładnie to wygląda. Może jest, no nie ma trochę za dużo tych efektów krwi na tych jednostkach i odcinania kończyń. Ale nasi ich tutaj przepuszowują, to siła masy. Ty, a to nie powinna być jazda? A, bo jazda goni ich tutaj. Okej, git. Ważne też, żeby żadnego oddziału nie stracić. Nie uciekajcie, bo was nie będzie można wyrżnąć do końca jako bezbrodni uciekający jeńcy. Ej, no czemu nie można z tej modyfikacji ich wybijać do końca? Co za kłamstwo i pomówienie. No dobra, ale już chyba takie strategie zdaliśmy, że chyba wszyscy wyginą. Ale będziemy mogli na zimę cofnąć się do Poznania, odnowić siły i potem prosto z naszą koronno-pielgrzymową pielgrzymką na Gdańsk. Na Gdańsk. Dobra, stracił wszystko poza wodzem i jakimiś tymi, a tu stracił dosłownie wszystkich, więc znowu po prostu wypuszczamy jeńców za hajsy. On w tym lesie nic nie zrobi, no chyba, że najemników zwerbuje. Jeżeli główna armia... O, i główna armia wejdzie do tego.
do miasta i się odnowi. Świetnie. Też dobrze, jakbyście stanęli tu, powiedzmy, weszli w tryb obozu. I nie odnawia. No dobra, spoko. A wy jakbyście z tego zimna zeszli? Zbigniewem, bo to jest Zbigniew, tak? Zbigniew z Armii Krakowskiej. Wy macie pełne stany. Ej, żadnej jednostki nie straciliśmy chyba poza tymi uzupełnieniami, więc jest git. Zmierzamy w kierunku Gdańska, więc przydałaby się technologia, która da nam porty. Tu widzę trading port, także w ekonomii zbadamy sobie zarządzanie ziemią. Do dochodów z rolnictwa to się przyda pod Poznań i tutaj będzie można chyba robić wypas bydła w tym budynku, więc również z tego korzystałem. Mamy dużo pieniędzy, 15 na plus przy średnich podatkach. Armię Pomorza rozbite, w sensie wikingów. Dalej pokazują, że są silniejsi od nas i dalej nie chcą traktatu. To albo mają tam kolejne armie, albo Gdańsk to jest jakiś festung i tam Poczta Polska w Gdańsku ma, nie wiem, 20 garnizonowych najlepszych jednostek antymodyfikacji. Nie wiem, ale dojemy się w kolejnym odcinku. Także tutaj wam podziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Przypominam o Discordzie z nami znajomego. Do następnego. Cześć, cześć.